Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy rogaliki. Rogaliki zrobimy z białym makiem, taką gotową masą, którą można teraz kupić w sklepie. To jest masa z białego maku o smaku marcepanowym. Rozrobimy rogaliki szybkie, nie będą to rogaliki marcińskie, ale będą to rogaliki krucho-drożdżowe, łatwe, które powinien każdy sobie poradzić i szybko zrobić. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Zaczynamy od tego, że robimy sobie, tak jak nazwa mówi, ciasto będzie krucho-drożdżowe, więc będziemy tutaj robić taki zaczyn. Do tej miseczki dam 200 gramów kwaśnej, gęstej śmietany. I ta śmietana ma być w temperaturze pokojowej, taka ciepła, nawet taka, która ma ze 25-6 stopni. Ciepła śmietana, dużo wcześniej wyciągnięta z lodówki, bo tu będą nam rosły drożdże. Takiej gęstej, fajnej śmietanki. Do tego mam dwie takie płaskie łyżki cukru pudru, przesianego przez siteczko, żeby nie miało grudek. Tak. I do tego damy, ja dam drożdże suszone, ja tylko takich piekę. I tych drożdży suszonych ma być 12-14 deko, zależy ile będziecie mieli na opakowaniu. To będą dwa opakowania. Na opakowaniu pisze, że jedno opakowanie jest na pół kilo mąki. Nie patrzmy, że tak pisze, dlatego że jest to ciasto krucho-drożdżowe. Tu będzie dość dużo masła i żeby to drożdże miały siłę wyrosnąć, więc po prostu musi być ich trochę więcej. Także wsypuję dwa opakowania drożdży. Nie używajmy drożdży takich, których już mamy obcięte i żeśmy wsadzili do szufladki i one tam leżą miesiąc, dwa, bo często jest tak, że z takich drożdży nam już po prostu ciasto nie urośnie. To wymieszajmy i musimy zostawić do wyrośnięcia. W ciepłym miejscu drożdże muszą nam zacząć pracować. Można wstawić do takiego nagrzanego piekarnika na 35 stopni. Tak. Ale w międzyczasie ja odstawię, bo fajnie właśnie, żeby to porządnie wymieszać, ale powiem Wam, co sobie przyszykujemy jeszcze. To odstawię i teraz tak, w większej misce mam 300 gramów przesianej mąki tortowej pszennej. Do tego mam tutaj 200 gramów mąki krupczatki, szczyptę soli, 2 łyżki przesianego cukru pudru, do tego jedno żółtko, ale nie wrzucajmy jeszcze, bo one nam obeschnie tutaj w mące, będzie nam trudno je wymieszać. Troszkę olejku migdałowego, jedno jajko będzie nam potrzebne później do posmarowania naszych rogalików. Tak jak mówiłam, ja tu mam ten mak i będzie nam oczywiście jeszcze potrzebne masło. Masło mam w mikrofali, bo będę je roztapiać, 200 gramów masła. Ja zaraz je nastawię jeszcze raz na jakąś małą temperaturę, żeby one było roztopione, ale nie gorące. Może być takie na pół nawet roztopione. Tak, żeby nam się fajnie zagniatało ciasto. Także widzimy się za jakieś 20 minut, po 20-30 minutach tu ten rozczyn powinien nam ruszyć. No, u mnie zaczyn już urósł. Wstawiłam go na 30 stopni do piekarnika. Patrzcie, jak urósł. O, widać? Widać.
I daję tutaj, co Wam mówiłam, jest dwie mąki, trochę szczypta soli i cukier puder. Tak. Trzeba też mieć na boku troszeczkę mąki później do podsypania naszych rogalików i ewentualnie troszeczkę śmietany, gdyby wyszło nam ciasto za gęste. Tak. Pomieszaliśmy. Dajemy cały nasz rozczyn. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam zapach drożdży. W ogóle drożdżowego ciasta uwielbiam. Tak. Dodaję jedno żółtko. Olejku migdałowy najlepszy. Troszkę olejku. Tu mam masło. I będziemy zagniatać ciasto. Ciasto oczywiście można zagnieść też w robocie z hakiem. Ja zawsze to robię ręcznie. Pierw delikatnie mieszam, bo patrzę, czy ciasto będzie lepiej, żeby było bardziej wilgotne i dodać ciut mąki, niż będzie za twarde. Ale myślę, że będzie w sam raz. Tak, w sam raz będzie. One jeszcze później wyrośnie, także zrobi się jeszcze bardziej gładkie, w sam raz. Nic więcej dodawać nie będę. No i zagniatamy. Ewentualnie podsypię troszeczkę mąką. Po 10 minutach wyrabiania ciasto jest takiej konsystencji, jest bardzo mięciutkie. Nie przykleja się przy wyrabianiu do miski, także nie podsypujemy mąką, bo jak będzie za bardzo miało dużo mąki, to będą nam rogaliki pękać przy pieczeniu. I tak samo nie dawajcie cukru takiego sypanego, tylko cukier puder. I teraz wstawiamy to ciasto do lodówki. Tak, dobrze słyszycie, do lodówki. Woreczek taki najlepszej strunowy, żeby ciasto nie obsychało w lodówce. Ja zaraz sobie to umyję. O! Woreczek większy niż ciasto. Tak. I wstawiam na około godzinę, półtorej godziny. Także zaraz do Was wracam. I jestem z Wami po, słuchajcie, godzina i 20 minut minęło. Ciasto trochę urosło. O. Zaraz Wam pokażę konsystencję. Tłustawa, tak jak mówiłam, o, one widać, że one urosło. Widzicie? Widać. Czuć fajnie. Drożdżami ja lubię. I one taką konsystencję ma mieć. Tak. Podsypiemy trochę mąką i przerobimy po prostu.
chwilkę, 2-3 minutki. Ciasto podzielimy na 4 równe części. Trzy wsadzę jeszcze do woreczka, żeby nie obeschły. O. A z tej będziemy robić rogaliki. Trzeba rozwałkować. Tutaj mam blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. One troszkę urosną, ale nie za dużo. O. Ciasto ma taką konsystencję. Gdyby się Wam kleiło, troszeczkę podsypujemy mąką. No, staram się rozwałkować na taki okrągły placek. Nie mógłby, ja bynajmniej tak robię, bo nie mam się jak pomieścić, ja wiem, w kuchni, a wiem tym bardziej, że też dużo z Was nie ma. Żeby był okrągły, przekrajam na pół. To jest taki nóż do pizzy. W ten sposób na pół. Tu przekrajamy. Tak. I tu przekrajamy. O. Na 8 części. Ja sobie każdą część, one jeszcze są za grube. Tak. Ale mi jest po prostu tak łatwo. Na 2-3 mm trzeba będzie, nawet na 2. I ja robię tak. Wałkuję sobie. O. Tak. Troszkę w tą stronę. I jest ekstra trójkąt. Bierzemy teraz masę naszą i nakładamy. Oczywiście masa może też być inna. O. To jest ta masa makowa z białego maku. Gdybyście otwarli masę makową z białego maku i okazało się, że ona jest za rzadka, dodajcie taką mączkę makową, to znaczy mak przemielony aż taki, że jest jak mąka. I teraz muszę Was przybliżyć, żeby Wam pokazać, jak ja to robię zaraz, żebyście widzieli. Widać? Widać. To coś robię tak i tu przyciskam. Jezu, masę makową mam na palcu. Tu przyciskam. O, i dopiero teraz zwijam. Zwijamy, 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 zwijamy. Tu jest dół, tak? O, zaraz, tak, dobrze. On ma być na dole. I teraz robimy tak. O. Ten cycek ma być pod spodem. O, coś takiego. Jeszcze jednego zrobimy. I tak będziemy robić wszystkie. Ja sobie, o tak. Na 2 mm. Tak. Jak macie małą kuchnię, to właśnie w ten sposób można sobie fajnie poradzić. Nakładamy masę. O. Widać? Zaraz, zaraz, zaraz. Bo ja patrzę, żebyście... O. Tu, tak. Przygniatamy i zwijamy. O. I zwijamy i jak już widzimy tak, to robimy w ten sposób. Takiego rogalika. Ja takie malutkie robię, ale można oczywiście większe. Jeszcze może. I tak, słuchajcie, trzeba tak zrobić z każdego 4 kawałków ciasta. O.
Ja już sobie piekarnik nastawiłam na 180 stopni, 170, 180. Musicie sprawdzać z termoobiegiem, oczywiście. O. Tak. One fajnie, te rogaliki, słuchajcie, zastąpią Wam te rogale świętomarcińskie. Tak. Tak. I układam na blaszce. Także ja, słuchajcie, biorę się za robienie wszystkich rogali. Moje rogaliki już gotowe. Tutaj są jedne. O. Tak. I na drugiej blaszce mam drugie. Teraz wbiję jajko i posmaruję je rozkłuconym jajkiem. Rogaliki posmarowane i wstawiam do nagrzanego piekarnika na 180-170 stopni z termoobiegiem na około od 15 do 20 minut. Po prostu trzeba sprawdzać, aż się fajnie zarumienią. I wyciągamy rogale z piekarnika. Słuchajcie, moje rogale były niecałe 20 minut. Przez pierwsze 10 minut je trzymałam 180 stopni z termoobiegiem, później skręciłam do 165, bo za szybko zaczęły mi się przypiekać i następne niecałe 10 minut były w temperaturze 165 stopni. I tak one wyglądają. Pachną naprawdę pięknie. Jak troszkę przestygnie, to zaraz Wam pokażę, ale ja już sobie wstawiam do piekarnika o Jezu, wywróciłabym Was. Następną blaszkę. Piekę na środkowym ruszcie. Nastawiam, tak, tak i start. I zaraz zobaczymy. To jak będziemy przystrajać, wszystko zależy od Was. Ja posmaruję je lukrem. Można lukier zrobić samemu, można lukier kupić, bo też są w takich takich jakby nie pojemniczkach, takich woreczkach, że można sobie wycisnąć lukier. Ja posmaruję je najprawdopodobniej część lukrem i posypię takimi migdałami. O! Taką kostką migdałową, wszędzie taką kostkę praktycznie można kupić, a część po prostu dam z cukrem pudrem. Także tu jest dowolność, jak będziecie chcieli. Widzę, że ten mi się troszkę rozpadł. No trudno, czasami też się tak zdarza. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają w środku. Ten też widzę, że troszkę pękł, ale pod spodem wyglądają tak, upieczone są, ale ładnie pachną. Tylko że jeszcze są gorące. Także ja przykrajam, a Wy nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo ominie Was następny fajny przepis. A szkoda by przecież było. Na kanale jest około 600, ponad 600 świetnych przepisów. Proszę. Dlaczego przykroiłam nożem? Dlatego, że jest gorące i nie przełamie się tak fajnie. Jak wystygną, będą fajne, chrupiące. Są upieczone. O. Ale pachną. O. Pycha. Naprawdę pycha. Piekarnik dał znać. Naprawdę pyszne. Także udekorujcie jak chcecie. Jak Wam się przepis podobał,
to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie, ale gorące. Do zobaczenia, papa, ja zajadam.